Dzień dobry. Dziś wymiana oleju w skrzyni biegów i przekładni głównej zwanej dyfrem w BMW 1150 GS Adventure. To prawie ten sam GS, co bez słówka Adventure. Temat wydaje się prosty, ale jeśli nie chcecie czytać serwisówki albo zwyczajnie nie macie na to czasu, to znów zrobiliśmy to za Was. Sprawdzimy, ile tak naprawdę można zmieścić tam oleju, jakiego oleju, jak można go trochę więcej zdrenować, jak często go wymieniać i pokażemy, jak ustalić jego prawidłowy poziom. Jak zawsze zobaczycie, jakimi momentami co dokręcić, a wszystko to w czytelny, prosty sposób. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zapraszam na warsztat. I jeszcze jedno. Wiemy, że oglądacie i nie subskrybujecie. Co by tu powiedzieć? To nie elegancko. Elegancko będzie, jak klikniecie co trzeba, bo dłużej tak nie pociągniemy. Zachęcamy Was również do dzielenia się wiedzą tam w komentarzach. Może my się czegoś dowiemy, inni się dowiedzą, wszyscy skorzystamy. Dzielcie się doświadczeniem. Zapraszam na warsztat. Wymienimy wszystkie oleje w układzie napędowym poczciwego GS-a. Spuścimy go z 6-biegowej skrzyni biegów, gdzie mieści się go około 1 litra. I odrobinkę z przekładni głównej, zwanej przez Was dyfrem. Zaczniemy od przekładni. Tutaj mamy korek, przez który wlejemy olej. Tuż pod spodem znajdziemy korek spustowy. Zaczynamy zawsze od wlewu, bo jak nie uda się go później odkręcić, to nigdzie nie pojedziemy bez oleju. Wlew posłuży również jako odpowietrzenie przy drenowaniu. No i zawsze dobrze jest sprawdzić, czy mamy tu właściwy poziom. Lustro oleju powinno pokrywać się z końcem gwintu dla korka. Najprościej mówiąc, jeśli dobrze widać olej, ale nie da się go dotknąć, to jest go odpowiednio dużo. Producent zaleca wymianę w temperaturze pracy zawsze co 40 000 km lub co 2 lata. Dla mechanika przewidziano same proste czynności. Odkręcić korek wlewowy, odkręcić korek spustowy, zdrenować olej, zainstalować korek spustowy z nowym uszczelnieniem, nalać olej, zainstalować korek wlewu z nowym uszczelnieniem. Nie oszukujmy się, nasza przekładnia ma tyle stopni, co w każdym serwisie. Czyli motocykl stoi tu co najmniej od wczoraj. Trzeba będzie czekać, a olej będzie sobie kapał i kapał. Też zwróciliście uwagę, że korek nie jest teraz na samym dole przekładni. Tak to wygląda w wersji Adventure. Zastanawialiśmy się, czy zawsze spływa cała zawartość przy takim układzie. Sprawdzimy to specjalnie dla Was. Wyciśniemy ją jak cytrynę. Niewiele tego. Czy warto robić taki dodatkowy zabieg? Naszym zdaniem zamiast tego lepiej jest częściej wymieniać olej. Najlepiej w temperaturze pracy, kiedy zanieczyszczenia znajdują się jeszcze w zawiesinie. Jeśli jednak przyjdzie Wam coś takiego do głowy, nie zapomnijcie podeprzeć motocykla. Zlaliśmy tyle oleju. Jakieś 180 ml, a poziom przecież był prawidłowy. Producent wyposaża przekładnię w magnetyczny korek spustowy. Warto zatrzymać się tu na chwilę i sprawdzić, czy nie ma tu drobinek ukruszonego metalu świadczących o uszkodzeniach przekładni wewnątrz. Tutaj nie ma powodów do niepokoju.
Korki dokładnie czyścimy i przygotowujemy nowe aluminiowe uszczelnienia. Na jednym i drugim mają ten sam wymiar. Porozmawiajmy krótką chwilę o tym, co tam wlać. Może to być na przykład taki olej, albo taki i taki też. Nie będziemy mówić o marce. Możecie wlać którykolwiek z tych przekładniowych olejów. To ma być olej przekładniowy. To, co nas interesuje, to lepkość, jaką podaje producent motocykla. W90 i klasa jakości GL5. Takie dane producenci umieszczają w widocznych miejscach na etykietach. 80W90, 85W90 i GL5 jest ok. Jeśli nie widać z przodu, szukamy z tyłu butelki. Jest GL5. Ten też będzie ok. My wybraliśmy taki olej. Skrzynia w tym motocyklu ładnie pracuje na nim już od 80 000 kilometrów. Porozmawiajmy teraz o prawidłowym poziomie oleju w przekładni. Instrukcja mówi, że poziom powinien sięgać dolnej krawędzi gwintu korka. Na samym dole gwintu znajdziemy taki oto występ, który może nam ułatwić zalewanie przekładni. Jeśli zakryjemy go leciutko, będzie w sam raz. Olej oczywiście możemy wlać prosto z butelki, ale my potwierdzimy, że przy takiej wymianie do prawidłowego poziomu wystarczy tylko 180 ml. Odmierzamy dokładnie taką ilość, jaką spuściliśmy. Instrukcja mówi, że przy pierwszym zalewaniu przekładnia mieści około 250 ml oleju. Zwróćcie uwagę na słówko około. Wlaliśmy około 185 ml. I wygląda na to, że poziom w przekładni jest prawidłowy. Tak, i jest go dokładnie tyle, ile powinno. Nie wciskajcie tam na siłę 250 ml. Czas na skrzynię biegów. Mamy tu dwa korki. Pierwszy odkręcamy ten, potem ten. A dlaczego? Już wiecie. W skrzyni biegów ten górny również posłuży do określenia prawidłowego poziomu. Poziomu, który powinien licować z dolną krawędzią gwintu. Taki też jest ok. Przy zalewaniu skrzyni olejem będziemy zwracali uwagę, aby jego poziom zawierał się właśnie gdzieś w tym zakresie. Kiedy już wiemy, że olej nigdzie nam nie uciekł przez ostatnie 20 000 km lub przez 2 lata,
odkręcamy korek spustowy. Po odkręceniu dobrze jest zdławić na chwilę drenowanie oleju, aby spływając całym strumieniem nie zalał nam dźwigni tylnego hamulca. Oczywiście, tak jak w przekładni tylnego napędu, tu również powinniśmy wszystkie czynności wykonywać w temperaturze pracy po dłuższej jeździe, kiedy zanieczyszczenia tworzą zawiesinę w oleju. Czy w ten sposób spłynął cały olej ze skrzyni? Oczywiście, że nie. Czy warto to robić? Jak kto woli. Naszym zdaniem najważniejsze jest, aby wymieniać olej zgodnie z interwałem i najlepiej na ciepło. Jeśli skrzynia nie jest wyposażona w korek magnetyczny, to obydwa korki będą identyczne. Warto przygotować nowe uszczelnienia aluminiowe. Przynajmniej wtedy, gdy planujemy użyć momentu dokręcania zgodnego z instrukcją, zamiast dobijać korki na siłę. Olej. Skrzynia biegów potrzebuje dokładnie takiego samego oleju co przekładnia W90 i GL5, na przykład 85W90 GL5. Jeśli obsługujemy jednocześnie napęd tylny i skrzynię biegów, niestety będziemy potrzebowali dwie butelki. Skrzynia mieści około 1 litr, co razem z przekładnią daje mniej więcej 1 litr 200 ml. Jak zawsze, również tutaj warto zadbać o odpowiednią higienę silnika. My użyliśmy do tego środka do czyszczenia hamulców i miękkiej szmatki. Jeśli dotarliście do tego momentu filmu, to chcemy Wam o czymś opowiedzieć. Może nie wszyscy wiecie, albo zwyczajnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak wiele czasu i pracy potrzeba, aby nagrać film w odpowiedniej jakości, choćby z tak prostej czynności, jaką jest wymiana oleju przekładniowego. Wszystkie operacje zawsze podpieramy instrukcjami serwisowymi, czasem wzbogacając je o własne doświadczenia, wsłuchując się również w Wasze doświadczenia. To kosztuje bardzo wiele energii. Wszystko to dostajecie od nas zupełnie za darmo, a zdobyte w ten sposób informacje możecie przecież wykorzystać dowolnie. Jeśli jednak chcecie zobaczyć na tym stole jeszcze trochę innych ciekawych mechanizmów motocykla BMW, który jeździ po świecie, a być może nawet równocześnie jego nowszej wersji 1200, potrzebujemy Waszej pomocy. Potrzeba niewiele, wystarczy subskrypcja, my będziemy się cieszyć, a Was nic nie ominie. Komentarz pod filmem i łapka, wedle woli, w górę lub w dół. Jeśli tak będziecie reagować, możecie oglądać nas jeszcze długo. Udostępniajcie nasze filmy. Jeśli słuchacie mnie jeszcze, bardzo proszę o wpisanie słów w komentarzu. Wymiana oleju. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!